Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj jadę na najwyższą górę tutaj w Tajlandii, do Insuta. Tam są dwie pagody, po drodze będziemy zwiedzać jakieś wodospady. No i ogólnie ma być fajnie. Ja jestem super happy, bo na razie przynajmniej nie pada, czego się najbardziej bałam. Ale tak, ogólnie to może być super przygoda. Jeśli oglądaliście pozostałe moje filmiki z Chiang Mai w Tajlandii, to wiecie, że bałam się tutaj wypożyczyć skuter, więc tą wycieczkę po prostu kupiłam na agoda.com. Busik odebrał mnie z hotelu o umówionej godzinie. Nasz pierwszy przystanek to wodospad Vajirahan. Wodospad ten ma około 70 metrów wysokości i naprawdę robi wrażenie. Nie można się tu kąpać. W większości wodospadów jest zakaz, a szczególnie w porze deszczowej robi się to jeszcze bardziej niebezpieczne. Nieopodal znajduje się wioska plemienia White Karen, czyli białych Karen. Nazwa ta wzięła się stąd, iż kobiety z tego plemienia noszą białe szaty, dopóki nie wyjdą za mąż. Zaczynamy tutaj od degustacji kawy, którą okoliczna ludność sama produkuje. Dodatkowo zajmują się oni produkcją mydła, szali, obrusów, herbaty z różnego rodzaju ziół i fantastycznie pachnących świeczek. Wszystko w bardzo przystępnych cenach. Turystyka wśród ludności górskiej kwitnie w najlepsze. Wynika to oczywiście z tego, że tutejsza ludność nie dostaje żadnego wsparcia materialnego od państwa, a dochody z samego rolnictwa nie wystarczają na życie. Radzą więc oni sobie sami. Co ciekawe, jeszcze kilkadziesiąt lat temu plemiona górskie w Tajlandii zajmowały się głównie produkcją opium, ale król Rama IX wypowiedział wojnę narkotykom i jedna z jego reform polegała na tym, że nauczył on plemiona górskie, jak uprawiać kawę. Wioski plemion Karen w Parku Narodowym Intanon pozostają w miarę autentyczne, ponieważ nikt tutaj nie może kupić ziemi. Tubylcy tylko ją dzierżawią od państwa, ale też dzięki temu nie budują się na tych terenach zachodnie hotele, a okolice pozostają dziewicze i autentyczne. Góra Intanon to najwyższy szczyt Tajlandii o wysokości 2565 metrów nad poziomem morza. Nie spodziewajcie się jednak niesamowitych widoków na otaczające doliny, ponieważ szczyt jest otoczony przepięknym, gęstym i mokrym lasem tropikalnym. Ale są tutaj pobudowane kładki, którymi bardzo przyjemnie chodzi się po okolicy. Trzeba pamiętać, by przygotować się na zimną pogodę, bo jak w każdych górach, tak i tutaj temperatura może szybko spaść. W zimie nawet do 0 stopni, ale i w lecie nie ma tutaj upałów, więc dobrze mieć ze sobą ciepłą bluzę, no i zawsze płaszcz przeciwdeszczowy. Dwie pagody. Na zakończenie naszej wycieczki udajemy się zwiedzać dwie pagody, Króla i Królowej. Pierwsza została zbudowana pagoda króla na cześć króla Ramy IX i odsłonięta w dniu jego 60. urodzin w 1987 roku.
Pagoda królowej została zbudowana na cześć jego małżonki i odsłonięta w dniu jej 60. urodzin w 1992 roku. Jeśli masz szczęście, to uda Ci się zobaczyć stąd Chiang Mai. Ja tyle szczęścia nie miałam, bo niestety było pochmurno, no ale co zrobić, z pogodą nie ma co się kłócić. I to był ostatni punkt mojej wycieczki do Don Intanon. Ja tę wycieczkę wykupiłam przez portal agoda.com i zapłaciłam w sumie 1750 baht, czyli około 210 zł. W tym był już wliczony bilet wstępu do Parku Narodowego, który kosztuje około 400 baht, czyli 50 zł. W opisie znajdziecie linka do tej konkretnej wycieczki na agoda.com. Jest to jedna z wycieczek, które polecam w Chiang Mai. Cały dzień atrakcji za przyzwoitą cenę. Jeśli jesteście grupą, to można pomyśleć o wynajęciu własnego transportu i odwiedzeniu tych miejsc na własną rękę. Pewnie wyjdzie trochę taniej. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Napiszcie w komentarzach, jakie inne miejsca Was ciekawią w Tajlandii, a postaram się coś o tym nagrać. Pozdrawiam i życzę udanych podróży po Azji i nie tylko. Kamila, czyli Polka w podróży.